Cześć, w dzisiejszym demo pokażę Ci najkrótszą drogę oraz możliwość instalacji Commvaulta w połączeniu z S3 od Amazonu. Zacznijmy od tego, że musimy sobie przygotować wirtualną maszynę bądź jakiś bare metal, jednak w najlepszym przypadku jest to zainstalowanie na wirtualnej maszynie zgodnie z dokumentacją, którą Commvault podaje na swojej stronie internetowej. Następnie pobieramy odpowiedni plik instalacyjny. Jeśli wszystko nam się poprawnie rozpakowało, ukaże nam się ekran z wyborem języka. Wybieramy język angielski, ponieważ nie mamy innego języka do wyboru. Klikamy Next. Następnie czytamy licencję oraz akceptujemy postanowienia licencyjne. Klikamy Next. Następnie wyszukujemy, bądź jeżeli to jest nasza pierwsza instalacja, jest to nasza pierwsza instalacja i to będzie instalacja all-in-one, czyli na jednej maszynie wirtualnej instalujemy wszystkie potrzebne elementy. Wybieramy Install Package on this computer. Następnie klikamy Next. Wybieramy ostatnią dostępną wersję. Również klikamy Next i tutaj musimy się na chwilę zatrzymać. Do wyboru mamy stworzenie nowego konsela, dołączenie do konsela, bądź zaawansowane opcje. My wybieramy stworzenie nowego konsela, ponieważ my to będziemy instalowali, tak jak już wspominałem, na jednej maszynie wirtualnej i tutaj wszystko się będzie dziać. Wybieramy stworzenie nowego konsela i klikamy Next. Następnie wybieramy All-in-One. Tutaj instalator pobierze wszystkie wymagane pliki, a następnie będzie je instalował. Wybieramy to i klikamy Next. Następnie instalator pobiera wszystkie potrzebne pliki i je instaluje. Zajmuje to chwilę czasu, więc musimy cierpliwie czekać. OK. Kiedy instalator pobrał już część swoich plików z internetu, musimy wybrać nasz installation path, czyli miejsce, gdzie będzie instalował nasze paczki, które pobiera sobie z internetu. Oczywiście, jak przygotowaliśmy wirtualną maszynę, stworzyliśmy więcej dodatkowych dysków. W moim przypadku są to 3 dyski. Jest to dysk główny na system, plus takie mniejsze pliki, dysk C, dysk D na dane i dysk E również na dane, które sobie wybierzemy podczas instalowania. OK, także do instalacji naszych paczek z Content Store'a wybieram dysk C. Następnie jest to dysk na dane naszego Commvaulta. Wybieramy dysk D, 1,5 terabajtowy. W tym momencie nam to w zupełności wystarczy, ponieważ jest to krótkie demo, które zaprezentuje nam najkrótszą instalację Commvaulta wraz ze strójką od Amazonu. Wybieramy dysk D, klikamy Next. Następnie SQL Server. Tutaj może być na dysku C, ponieważ ten SQL Server za dużo pamięci nam nie zabierze, więc instalujemy go na dysku C. Również instalacja naszych paczek. Jeszcze raz się upewnia, czy to na dysku C. Tak, na dysku C. Klikamy Next. W tym momencie do wyboru mamy lokalizację naszego Disaster Recovery. Jako iż jest to demo, to my tworzymy nasze Disaster Recovery, stworzę na dysku E. Stworzę sobie nowy folder. Nazwę go Disaster Recovery Commvault i tutaj sobie ustalimy nasz local path z dysku E. Wybierzemy sobie nasz folder i tutaj będzie nasze Disaster Recovery Path. Nie powinno się to tak robić bez practice, jednak jest to demo, więc tak to stworzymy. Następnie Commvault zapyta nas, czy skonfigurujemy proxy. W naszym przypadku nie konfigurujemy proxy. Przechodzimy dalej. Jeszcze raz możemy sobie sprawdzić nasz folder instalacyjny główny Commvaulta, sprawdzić jakie role zostały wybrane, wszystkie paczki, jednak my instalujemy wszystkie paczki, więc wszystkie paczki są tutaj zawarte. Możemy sobie jeszcze raz sprawdzić, klikamy Next i w tym momencie instalator pobiera resztę paczek, instaluje wszystko i następnie przejdziemy do kolejnego kroku, jeżeli wszystko się zainstaluje poprawnie.
międzyczasie, kiedy instaluje nam się Commvault, ponieważ nadal nam się instaluje, możemy przejść do stworzenia naszego bucketu S3 na stronie Amazonu. W takim razie przechodzimy do naszego bucketu S3, tworzymy nowy bucket, nazywamy go tak jak sobie tylko chcemy. W moim wypadku to będzie Commvault Demo S3 2026. Resztę opcji zostawiamy standardowo i klikamy Create Bucket. Jeśli już stworzyliśmy nasz bucket, możemy wrócić do strony głównej i teraz musimy stworzyć użytkownika, z którym Commvault będzie się porozumiewał z naszym AWS-em. Przechodzimy do IAM, przechodzimy do użytkowników i tworzymy naszego nowego użytkownika. Nazwijmy go Commvault User S3. Możemy przejść Next. Następnie musimy mu nadać permisję. Jako best practice powinniśmy wybrać takie permisje, jakie są polecane przez Commvaulta w ich dokumentacji. Jednak my na potrzeby naszego demo stworzymy bądź dodamy naszego użytkownika do Amazon S3 Full Access, tak aby miał ten użytkownik na pewno wszystkie możliwe permisje. W tym wypadku wybieramy Attach Policies Directly. W oknie wyszukiwania wpisujemy S3 i wybieramy S3 Full Access. Klikamy, później wybieramy Next i wybieramy Create User. Nasz user się stworzył, jest tutaj dostępny. Możemy w niego kliknąć i następnie musimy stworzyć Access Key ID i Secret Access Key, które pojawią się tylko raz i musimy je sobie zapisać w bezpiecznym miejscu, aby połączyć to następnie z Commvaultem. Aby stworzyć ten klucz, klikamy Create Access Key, następnie wybieramy Third Party Service, potwierdzamy, że rozumiemy, z czym to się wiąże, klikamy Next, możemy dodać Description, jednak w naszym przypadku go nie dodajemy i klikamy Create Access Key. Następnie pojawia nam się Access Key i Secret Access Key. W tym momencie musimy zapisać to w miejscu bezpiecznym. Po zapisaniu naszych kluczy i stworzeniu naszego usera oczekujemy nadal na instalację naszego Commvaulta. Jeżeli ona przebiegnie pomyślnie, przejdziemy do dalszych kroków. OK, po dłuższej instalacji naszego Commvaulta możemy przejść do dalszych kroków. W display name wpisujemy nasze wpisy w DNS-ie. U mnie to będzie demo Commvault S3. Dodatkowo możemy sobie wybrać nasz hostname, nasze IP, nasz wpis DNS-owy, który mamy w wirtualnej maszynie, tak jak się nasza wirtualna maszyna nazywa. Ja zostawiam to standardowo. Klikam Next. Tworzę nową bazę danych i teraz tworzymy naszego administratora. Potrzebujemy tylko username i hasło. Może być również e-mail, jednak w tym momencie ja sobie tego e-mailu nie będę tworzył, ponieważ to jest tylko lab. Tworzymy hasło, wpisujemy nasze hasło zgodnie z założeniami i klikamy Next. Tworzy się nam baza danych, kopiują się wszystkie pliki i następnie przejdziemy do kolejnego kroku. Po dłuższej chwili nasza instalacja dobiega końca. W tym momencie możemy zalogować się do naszego Command Center, klikając w nasz URL, bądź wpisując adres IP w naszej przeglądarce. Obie metody są dozwolone. OK, możemy przejść do naszego okna logowania w Commvaulcie. Musimy chwilę poczekać. Wpisujemy nasz username, który podawaliśmy wcześniej. Możemy zostać zalogowani. Wpisujemy nasze hasło. Czekamy chwilę. Po dłuższej chwili, kiedy już się zalogowaliśmy, możemy przejść do dodania naszego storage'u S3. Aby to zrobić, rozwijamy boczne menu, wybieramy Storage, wybieramy Cloud.
a następnie Add. Następnie przechodzimy do skonfigurowania naszego storage'u. Wybieramy Amazon S3, następnie nadajemy nazwę naszemu storage'owi. Możemy ją pobrać najlepiej, żeby to wszystko zunifikować. Możemy to pobrać z naszego AWS-a, wklejamy sobie naszą nazwę, wybieramy region, wybieramy serwis host, jednak on się sam automatycznie powinien pobrać. Dodatkowo wybieramy Access and Secret Case i następnie ten secret key, który sobie pobieraliśmy i zapisywaliśmy, musimy tutaj dodać. Klikamy Create New, następnie wpisujemy credential name, czyli nazwę naszego usera. W moim przypadku to będzie Commvault User S3. Skopiuję sobie i wkleję. Następnie wklejam Access Key i Secret Access Key. Dodatkowo mogę sobie opisać dodatkowe opcje. Zrobię to już poza nagraniem. Moje credentiale zostały dodane, możemy sobie je tutaj wybierać, możemy stworzyć różne, możemy je edytować. Następnie nadajemy nazwę naszemu bucketowi i w tym wypadku, ponieważ to jest lab, wyłączam tę duplikację, ponieważ jest niepotrzebna. To jest krótki lab, jednak sam Commvault bardzo długo się instaluje, ponieważ prawie godzinę się instaluje. Wyłączamy tę duplikację i klikamy Save. Jeśli kliknęliśmy Save i wszystko poszło zgodnie z planem, mamy dodane naszą chmurę S3 do naszego Commvaulta. I tak naprawdę to już jest całość, jeżeli chodzi o dodanie storage'u. W tym momencie możemy zająć się dodawaniem różnych planów backupowych. Możemy dodać nasze vCenter, ponieważ ja to całe środowisko mam zainstalowane na SX-ie, na rozwiązaniu VMware'owym. Także możemy sobie stworzyć bądź dodać już resztę naszych rzeczy. To jest najprostsza droga od instalacji całego środowiska Commvaultowego z dodaniem bucketu, usera oraz dodaniem naszego całego storage'u do Commvaulta od zera. Następnie tak naprawdę możemy sobie dodać różnych hypervisorów. Mamy wiele vendorów do wyboru: AWS-a, Azure'a, Google Cloud Platform, vCenter, Hyper-V. Commvault jest naprawdę rozbudowanym narzędziem. Możemy backupować Kubernetes, file serwery, możemy całe laptopy, nawet całe domeny Active Directory możemy sobie pobierać. To jest naprawdę wielkie i rozbudowane narzędzie. I to tak naprawdę wszystko. W tym momencie każdy sobie może dodać różnorakie rzeczy, które chciałby zbackupować. Następnie tworzy plan, do tego planu podpina storage. W tym momencie, jeżeli wybraliśmy i stworzyłeś sobie storage, tak jak ja z S3, bardzo szybko, bardzo łatwo wybierasz to sobie, a następnie po prostu wybierasz długość retencji i to wszystko. I jakby backup już się będzie tworzył codziennie, co parę godzin, tak jakbyś chciał, przyrostowo, bądź tak jak sobie wybrałeś.